Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o całym świecie, o tym, czy Europa rozjeżdża się ostatecznie ze Stanami Zjednoczonymi, czy następuje koniec postzimnowojennego porządku. Dziękuję wszystkim patronom, bo to dzięki Państwu ten program mogę realizować. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego na moim profilu w serwisie patronite.pl. Dziękuję też wszystkim mecenasom Układu Otwartego. Pozdrawiam Państwa serdecznie. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT. Sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Marek Stefan, zastępca naczelnego Układu Sił i współpracownik Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy pańskim zdaniem to są chwilowe turbulencje, bardzo silne między Europą a Stanami Zjednoczonymi? Czy to jest ostateczny, może nie ostateczny, ale bardzo poważny, długotrwały rozjazd? Chcielibyśmy myśleć, że to są chwilowe turbulencje, jakieś niesnaski, kłótnie w rodzinie. Tak zresztą przywykliśmy patrzeć na te nieporozumienia, które zawsze były w historii stosunków transatlantyckich. Tym niemniej jednak, moim zdaniem, mamy do czynienia ze zmianą tektoniczną i nie jest to zmiana, która rozpoczęła się teraz. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na zmiany w strukturze systemu międzynarodowego, to ten światowy układ sił zmieniał się już tak naprawdę od kilku lat i można powiedzieć, że Stany Zjednoczone również dostosowywały się do tej nowej rzeczywistości i takim pierwszym sygnałem była pierwsza kadencja Donalda Trumpa. Wówczas Stany Zjednoczone zaczęły się z naszej perspektywy zachowywać dziwnie. Znaczy nałożyły cła, taryfy, zaczęły naciskać na sojuszników, żeby ci właściwie płacili za ochronę, jak to lubi podkreślać Donald Trump. Było to dla nas dziwne, natomiast wówczas Stany Zjednoczone za pierwszej kadencji Trumpa weszły na ścieżkę do bycia potęgą, i to jest paradoks, rewizjonistyczną wobec własnego systemu, które stworzyły. Dlatego, że zachowania Stanów Zjednoczonych, które szczególnie w tej pierwszej kadencji Trumpa, później to zostało zresztą podtrzymane przez administrację Bidena i też warto o tym pamiętać, w obszarze handlu, w obszarze gospodarki, w obszarze polityki przemysłowej, do której Stany Zjednoczone wróciły za administracji Bidena właśnie, to były działania, które były sprzeczne z konsensusem waszyngtońskim, z zasadami systemu międzynarodowego, również globalnego systemu handlowego i gospodarczego, który stworzyły same Stany Zjednoczone po 1945 roku, a następnie rozszerzyły go praktycznie na cały świat po 1991 roku. I druga kadencja Trumpa w tym sensie jest kontynuacją, tylko na sterydach. To znaczy Stany Zjednoczone, i to widać w słowach sekretarza stanu Marco Rubio, który wprost twierdził, że mamy do czynienia ze światem wielobiegunowym, że jednobiegunowa chwila, hegemonia Stanów Zjednoczonych była, można powiedzieć, czymś ahistorycznym, a teraz wracamy do rzeczywistości, którą zwykle znaliśmy z dziejów, gdzie mamy kilka mocarstw, które mają swoje strefy wpływów, swoje interesy, ścierają się ze sobą i ze sobą negocjują. No i właśnie obserwujemy negocjacje między Waszyngtonem i Moskwą. Ale przecież Stany Zjednoczone ciągle będą mieć poważne interesy w Europie. To ciągle jest bardzo duży rynek zbytu dla ich produktów. To jest ciągle miejsce inwestycji amerykańskich firm. No i wreszcie to jest ciągle miejsce, w którym jest kilkadziesiąt armii, nie tak dużych jakby
byśmy wszyscy chcieli, jakby chciały Stany Zjednoczone, no ale jednak to jest miejsce, gdzie są armie sojusznicze i które jednak kierunkowo mają zbliżone interesy, tak? I jak gdyby nastąpił taki całkowity rozjazd, taki 100%, tak? Że nagle to się stają nawet już nie sojusznicy, nie partnerzy, tylko konkurenci, no to utrudni sytuację Ameryce. Czy nie uważa pan, że jednak tu dojdzie za jakiś czas do pewnej, że to jest etap twardych negocjacji, takich bardzo, bardzo brutalnych, ale jednak po tym etapie te strony będą musiały się jakoś na nowo ułożyć? Znaczy, zacznijmy może od tego, że ta faza rywalizacji mocarstw, z którą teraz mamy do czynienia, ona nie oznacza końca globalizacji, w tym sensie również nie oznacza końca stosunków gospodarczych, handlowych, inwestycyjnych między Europą a Stanami Zjednoczonymi. To nie w ten sposób. Globalizacja nadal będzie funkcjonowała, tylko w innych warunkach, a współzależności gospodarcze będą coraz częściej wykorzystywane jako narzędzie nacisku politycznego. Więc ja się nie spodziewam jakiegoś gwałtownego załamania w handlu, w inwestycjach po obu stronach Atlantyku. Spodziewam się raczej tego, że obie strony będą częściej mapować te współzależności i wykorzystywać, żeby nacisnąć na swojego partnera, na swojego sojusznika w celu uzyskania jakichś korzyści politycznych. I tego należy się spodziewać. Dlatego Europa, i to też warto na to zwrócić uwagę, w czasie pierwszej kadencji Trumpa Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad takim mechanizmem Anti-Coercion Instrument. To jest taki zestaw narzędzi prawnych, który umożliwia retorsje handlowe wobec jakiegoś zewnętrznego podmiotu, który stosuje właśnie cła, jakieś praktyki też pozataryfowe uderzające w handel Unii Europejskiej. Potem to narzędzie zostało w pierwszej kolejności użyte przeciwko Chińskiej Republice Ludowej. Natomiast pierwotnie takim, można powiedzieć, wyzwalaczem, triggerem do tego, żeby stworzyć w ogóle coś takiego, była pierwsza wojna handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Spodziewam się zatem raczej kolejnych turbulencji w tych relacjach, a Stany Zjednoczone zaczynają zachowywać się, no właśnie, jak ten największy drapieżnik w dżungli, który wciąż jest najpotężniejszym mocarstwem, ma bardzo dużo narzędzi, dużo dźwigni nacisku, które w tych obecnych okolicznościach po prostu nie będzie się wahało wykorzystywać, nie tylko wobec przeciwników geopolitycznych, ale także wobec partnerów. Zatem spodziewam się nie jakiegoś gwałtownego załamania, ale na pewno bardzo poważnych napięć. I właściwie ta kadencja będzie wielką debatą wokół jednego pytania. Kto kogo potrzebuje bardziej? Czy Europa Stany Zjednoczone, czy Stany Zjednoczone Europy? A odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Nie jest prosta, bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście Europa potrzebuje amerykańskiego wsparcia na 100 poziomach różnych i sobie nie da bez tego rady w krótkim, a nie nawet w średnim pewnie terminie. No ale gospodarczo to jest ciągle bardzo ważny rynek dla Stanów Zjednoczonych. Odnosząc się do pierwszej części, nie zgodzę się do końca, że w kwestiach bezpieczeństwa to jest takie proste. Z naszej perspektywy tak to wygląda. Państw wschodniej flanki NATO, Polski, państw bałtyckich przede wszystkim, czy Rumunii. Owszem, dla nas Stany Zjednoczone w tym sensie, my potrzebujemy Stanów Zjednoczonych bardziej niż one nas. Ale czy w ten sposób odpowiedziałyby również państwa Europy Zachodniej? Przypomnijmy, że podstawowym powodem, dla którego Stany Zjednoczone angażują się w Eurazji na tych 3 głównych teatrach strategicznych, tak? To jest Europa, to jest Bliski Wschód z Zatoką Perską i Azja Wschodnia. Te 3 teatry eurazjatyckie zostały zidentyfikowane przez amerykańskich strategów jeszcze w czasie zimnej wojny, właściwie na jej początku, jako te 3 kluczowe punkty kontrolne, które umożliwiają Stanom Zjednoczonym wpływanie na sytuację na całym superkontynencie eurazjatyckim. Więc głównym powodem, dla którego Stany Zjednoczone się angażowały przede wszystkim w Europie i w Azji Wschodniej, była groźba zdominowania któregoś z tych regionów
przez pretendenta do regionalnej hegemonii. To dlatego Stany Zjednoczone zaangażowały się w czasie I wojny światowej w Europie i w czasie II wojny światowej i dlatego zaangażowały się w Azji w czasie II wojny światowej, kiedy takim pretendentem do lokalnej hegemonii była imperialna cesarska Japonia. W czasie zimnej wojny groźba zdominowania Europy przez Związek Radziecki spowodowała, że Stany Zjednoczone utrzymały obecność w Europie. Utrzymały ją również w Azji, dlatego że Chiny komunistyczne, wspierane również przez Związek Radziecki, również miały szansę łącznie, tak, jako państwa komunistyczne na to, żeby rozszerzyć swoje wpływy. Dlatego mieliśmy doktrynę powstrzymywania. Teraz amerykańscy strategzy mają poważne wątpliwości, a właściwie nie widzą powodu, a jest to całkiem wpływowa grupa w Waszyngtonie, żeby angażować się militarnie mocno w Europie, dlatego że Rosja, co by o niej nie mówić, nie ma żadnych szans na regionalną hegemonię. Ona może być lokalnym zagrożeniem dla Ukrainy, dla państw wschodniej flanki, ale nie dla państw Europy Zachodniej. I problem polega na tym, że państwa Europy Zachodniej, bez względu na to, co mówią obecnie politycy, o czym dyskutują w Paryżu i tak dalej, na poziomie części elit politycznych, biznesowych, znacznej części zachodnich społeczeństw, również to czują. Dlatego nie mamy do czynienia z wielkim zaciągiem do sił zbrojnych państw Zachodu. To dlatego od 3 lat cała Europa dyskutuje o tym, żeby zwiększyć wydatki na obronność, ale idzie to jak krew z nosa, a zamówienia publiczne, zamówienia długoterminowe nie następują. To jest ten problem, z którym my będziemy musieli się zmierzyć, a w Europie Zachodniej nie brakuje państw, które dostosują się do nowych okoliczności geopolitycznych i właściwie już mamy sygnały, że są sondowane możliwości powrotu do współpracy gospodarczej z Rosją, przede wszystkim w obszarze energetyki. Porozmawiajmy chwilę o tym, co zdarzyło się w Monachium na Munich Security Conference, która odbyła się w ten weekend, w miniony weekend. Najbardziej spektakularnym momentem tej konferencji było wystąpienie amerykańskiego prezydenta J.D. Vance'a, który bardzo mocno zaatakował Europę. I to na poziomie takim nie tylko dotyczącym bezpieczeństwa, bo o tym bezpieczeństwie mówił mniej, ale na tym poziomie demokracji, wolności politycznej, wolności. Padły takie bardzo ciężkie zarzuty, które zwłaszcza ze strony tej ekipy amerykańskiej wywołały niemalże histerię. A w każdym razie szok wśród właśnie większości uczestników, czy dużej części, nie wiem czy większości, ale wśród dużej części. Płacz. Tak, a nawet płacz i to ze strony człowieka, który, że tak powiem, przykładał rękę do trudnej sytuacji. Mówimy o szefie, może wyjaśnijmy, o szefie całej konferencji, byłym ambasadorze niemieckim przy ONZ-cie, który na koniec, mówiąc o tym, że tu rozchodzą się drogi Ameryki, te więzy transatlantyckie osłabiają się, rozpłakał się. A był to człowiek, który był bardzo bliskim doradcą Angeli Merkel i zwolennikiem budowy Nord Stream 1 i 2. No dobrze, to zacznę od tego, dlaczego pańskim zdaniem J.D. Vance wygłosił taką, a nie inną mowę, dlaczego to zrobił w Monachium, a nie gdzie indziej? Polityka administracji Donalda Trumpa, można ją scharakteryzować w ten sposób, że próbuje przeprowadzić rewolucję na przynajmniej 2 głównych polach. Na polu geopolitycznym to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli odchodzenie od prymatu, godzenie się z rzeczywistością międzynarodową i no właśnie, próba dostosowania do tych nowych realiów. Natomiast tym drugim poziomem jest poziom ideologiczny i tu widzimy trwającą taką rewolucję, czy też może kontrrewolucję
konserwatywno-nacjonalistyczną, tak ją możemy nazwać, która jak walec przytacza się przez cały świat Zachodu. Widać to w zaangażowaniu Ilona Muska, w kampanie polityczne, między innymi w Niemczech, czy też wsparcie na przykład partii niemainstreamowych w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Czy też to, co mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w kwestii wyborów w Rumunii. To jest element polityki Donalda Trumpa, który swoją drogą również świadczy o tym, że Stany Zjednoczone już nie mają ochoty funkcjonować jako państwo podtrzymujące liberalną hegemonię, która stanowiła, mówiąc językiem marksistowskim, taką trochę nadbudowę ideologiczną dla amerykańskiego prymatu. Teraz Donald Trump już po prostu to demontuje. No to widać między innymi również po całej operacji związanej z agencją USAID, tak, która była instrumentem podtrzymywania tej nadbudowy ideologicznej, która miała legitymizować system międzynarodowy, w którym Stany Zjednoczone pełniły tą najistotniejszą rolę gwaranta, głównego architekta i strażnika tego systemu. W tej chwili to, co robi Donald Trump, w pewnym sensie przypomina mi napoleońską Francję, która nie tylko się przetoczyła przez całą Europę jak taki walec geopolityczny, natomiast również niosła ze sobą tę ideę rewolucji. Wówczas to była rewolucja francuska, a teraz Donald Trump, można powiedzieć, niesie ze sobą tę ideę kontrrewolucji konserwatywnej. Konsekwencje tego, no właśnie, mogą być dla państw takich jak Polska bardzo trudne. I mam wrażenie, że polska prawica szczególnie tego nie rozumie. Czy nie rozumie do końca konsekwencji tego procesu. Ale mam jeszcze, bo o Polsce, jeśli pan pozwoli, o Polsce porozmawiajmy jeszcze za chwilę o skutkach tego, o znaczeniu tego wszystkiego dla Polski, czy zagrożeniach i szansach, ale jeszcze chciałem o samego tego Vance'a dopytać. Po co on to powiedział? Znaczy, jaki interes ma w tym Ameryka? Tak? Znaczy, jaki interes ma Ameryka w tym, żeby wspierać AfD w Niemczech, czy inne partie gdzie indziej, ale AfD w szczególności, tak? No bo to spotkanie, to jeszcze przypomnijmy, znaczy to wystąpienie odbyło się w Monachium, tak? To po tym spotkaniu J.D. Vance nie spotkał się z kanclerzem Scholzem, oczywiście nie spotkał się z wieloma innymi szefami państw, ale spotkał się z szefową AfD. No to był bardzo silny polityczny gest. Wcześniej to robił Elon Musk, no ale można było to kłaść jeszcze, można było uważać, że nie wiem, no szalony Musk ma swoje jest niekonwencjonalny, robi różne dziwne rzeczy, no ale to już jest J.D. Vance, to jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który spotyka się z szefową partii, która no może rozwalić ten niemiecki system polityczny, no i która wywołuje ogromne kontrowersje uzasadnione z polskiego punktu widzenia w Europie. Dlaczego on to zrobił? Jaki w tym wszystkim, o czym pan mówi, mają interes Stany Zjednoczone? Znaczy musimy pamiętać, że ten komponent ideologiczny zawsze odgrywa rolę w amerykańskiej polityce i czy to jest komponent liberalny, czy to jest teraz w tym wydaniu administracji Trumpa komponent taki konserwatywny, tak to nazwijmy, chociaż można byłoby się tutaj wykłócać. Ilona Muska i Donalda Trumpa i konserwatyzm jest taki dosyć specyficzny. Liberałowie powiedzieliby, że to jest po prostu populizm, prawda? Więc to odgrywa tutaj istotną rolę. No, trzeba pamiętać, że elity europejskie mocno zaangażowały się również w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Tak? To znaczy mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z bardzo mocną próbą właściwie delegitymizacji całego ruchu MAGA, w wydaniu wszystkich elit, no właśnie, elit końca historii, elit, które zrodził liberalny ład międzynarodowy. No i skoro teraz Ameryka Donalda Trumpa chce dokonać rewizji miejsca Stanów Zjednoczonych w tym świecie, zmienić też wielką strategię wobec świata, no to elementem tego jest również próba uderzenia w elity, które są produktem
tego systemu. Dlatego J.D. Vance na konferencji, najistotniejszej konferencji bezpieczeństwa w Europie, ale właściwie w całym świecie transatlantyckim, wygłosił te słowa. No i w najbliższych latach, w najbliższych miesiącach będziemy z pewnością obserwowali bardzo dużo turbulencji z tym związanych, szczególnie, że partie, no właśnie takie jak AfD czy we Francji Front Narodowy, będą czuły, że wiatr wieje im w plecy, w ich żagle, a sytuacja gospodarcza pogarszająca się w Europie właściwie może im sprzyjać, co szczególnie widać na przykładzie Niemiec. To ciekawe, na ile to swoją drogą pomoże AfD, ale to będziemy wiedzieć już wkrótce, za 1,5 tygodnia, wybory w Niemczech. Ale ja usłyszałem taką interpretację od jednej z osób, która była w Monachium, przysłuchiwała się temu i powiedziała mi tak: słuchaj, to nie był atak na Europę, tylko to był atak na Niemcy. I to było adresowane do Niemiec. To jest próba jest AfD, bo akurat jest AfD, gdyby było ktokolwiek inny, kto mógłby ten system rozwalić, to by to ugrupowanie było wspierane. Czy pan się z tym zgadza, że to jest atak przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, znaczy obecnej administracji Stanów Zjednoczonych na obecny układ polityczny w Niemczech? Tak, no myślę, że jest w tym sporo racji. To znaczy, no biorąc pod uwagę jeszcze kontekst wyborczy, który jest w tej chwili w Niemczech i biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z państwem gospodarzem tej konferencji, jak również z największą gospodarką, najsilniejszym państwem Unii Europejskiej, to myślę, że ta interpretacja jest uprawniona. No, każde uderzenie w liberalne elity państw czy świata zachodu, no to jest przede wszystkim uderzenie właśnie w elity polityczne Niemiec, które na wiele sposobów dały powody szeroko pojętemu środowisku MAGA i środowisku, które wspiera Donalda Trumpa, żeby teraz Donald Trump im się po prostu odwdzięczył, ponieważ to Niemcy są wskazywane przez to środowisko jako właśnie ten największy darmozjad, największy jeździec na gapę, który nie wydaje tyle na zbrojenia, ile powinien, a najwięcej skorzystał z tego systemu, a to środowisko, które obecnie rządzi w Stanach Zjednoczonych, no bardzo lubi podkreślać, że no, czas darmowych lunchy się skończył. W związku z tym my teraz będziemy po prostu pobierać rachunek za to, co wy robiliście, jak wy korzystaliście z systemu, który my utrzymywaliśmy i to my ponosiliśmy koszty, a nie wy. Więc tak, ta interpretacja jak najbardziej moim zdaniem jest tutaj na miejscu, jest uprawniona. A jak pan odbiera ten odbiór tego wszystkiego przez tych, którzy słuchali J.D. Vance'a, czyli przez Europę? Szok, histeria, no można różnych określeń używać, ale z jednej strony można powiedzieć tak, no nic dziwnego, tak? Usłyszeliśmy nagle, że ten świat, w którym żyliśmy tyle lat, w którym nasz bardzo ważny, kluczowy partner nagle mówi, że się od nas odwraca i nas bardzo brutalnie atakuje, w sytuacji, kiedy zagrożenia są gdzie indziej. No, wrogami Stanów Zjednoczonych nie jest Europa, tylko Chiny i Rosja, i wrogami Europy nie są Stany Zjednoczone, tylko Chiny i Rosja. Więc no jak oni nas teraz atakują? Z drugiej strony można powiedzieć, no kompletna histeria. No przecież wiedzieliśmy wszyscy, jakie jest nastawienie tej ekipy. Było to wiele razy zapowiadane. O tym, że Europa, że Stany Zjednoczone oczekują dużo większego zaangażowania militarnego Europy, no to słychać było nie tylko zresztą od ekipy Trumpa, prawda? Już pierwszy o tym mówił Barack Obama bardzo wyraźnie, co pamiętam. Więc można powiedzieć, no jak? Jesteście zaskoczeni tym, co słychać było od tak dawna? Jak pan to odbiera, tą reakcję obecnych elit europejskich? To była przede wszystkim obawa przed utratą władzy, przed utratą wpływów, które gwarantował im system,
który pozwolił im w ogóle, który wyniósł ich do władzy, dał im szansę na to, żeby tę władzę sprawować przez ostatnie lata, właściwie w sposób niepodzielny. I to dlatego Van w swoim przemówieniu odwołał się tutaj do słów Jana Pawła II, mówiąc, że nie lękajcie się, dlatego mówił w swoim przemówieniu o tym, że te elity lękają się własnych obywateli, lękają się ich reakcji, bo to jest element szerszego zjawiska, które już obserwujemy od paru lat tak naprawdę w całym świecie zachodu, ale jednak przede wszystkim w Europie, starcia między liberalizmem a demokracją. Nam się wydawało, że to jest związek oczywisty, tak? Jeżeli mówisz liberalizm, to myślisz demokracja i na odwrót. Ale tak nie jest. Zwłaszcza, że ukuło się pojęcie liberalna demokracja, więc ludziom się to zlewało. Absolutnie się to zlewało, natomiast my zapomnieliśmy, że w tym związku tkwi bardzo dużo sprzeczności. I jeżeli popatrzymy na to, jak rodził się liberalizm, jakie są jego korzenie, liberalizm był zawsze bardzo elitarny, bardzo sceptycznie odnosił się do kwestii szerokich uprawnień wyborczych i tak dalej. Tutaj musielibyśmy zrobić cały wykład na temat historii doktryn politycznych, ale warto do tego wrócić, dlatego że tam zobaczymy napięcia, które dzisiaj również występują w tym systemie, kiedy właśnie demokracja, wola ludu, tak to nazwijmy, ściera się z pewnymi koncepcjami władzy i tego, jak świat i jak państwa powinny wyglądać, powinny być zarządzane z punktu widzenia właśnie elit politycznych, tej całej administracji, biurokracji, no, która przez absolutnie ostatnie lata nie czuła się niczym zagrożona. Ale ich stopień oderwania od rzeczywistości tylko się pogłębiał. No i dzisiaj bardzo trudno już od tego abstrahować, dlatego to przemówienie spotęgowało tylko i tak już istniejący strach tych elit, że utrata władzy jest już za rogiem, że to nie jest coś abstrakcyjnego, tylko dziś siły, które oni próbowali, właśnie liberałowie europejscy, trzymać za takim kordonem sanitarnym, to odwołuje się do tego, jak niemieckie partie mainstreamowe próbowały izolować alternatywę dla Niemiec, ale takie ruchy ze strony mainstreamowych partii w Europie były stosowane wobec innych ugrupowań podobnych do AfD w innych państwach Unii Europejskiej. Oni widzą, że teraz te partie, te ruchy, które oni nazywają populistycznymi, wspierane przez Ilona Muska, platformy mediów społecznościowych, które o zgrozo zaczynają tak naprawdę grać na rzecz, bo tu już nie mówimy tylko o X-ie, mówimy tu także o Facebooku Zuckerberga, który bardzo szybko się przestawił i dostosował do nowej rzeczywistości, że to wszystko razem wzięte sprawia, że groźba właśnie utraty władzy i wpływów staje się absolutnie bardzo realna. A nie ma pan wrażenia, że to było bardzo symboliczne? Z jednej strony silny, bezczelny, agresywny, ale intelektualnie bardzo sprawny J.D. Vance, przedstawiciel tych nowych Stanów Zjednoczonych, i z drugiej strony ten ze 20 par lat starszy od niego Christoph Hausgen, który płacze, któremu łzy lecą z oczu, bo się rozsypuje ten układ, który do tej pory istniał przez lata. To jest z jednej strony pokaz siły, takiej ofensywności i z drugiej strony takiej kompletnej bezradności. To dla mnie to było te dwa obrazy tych dwóch postaci, to po prostu niezwykły symbol tego, z czym się mamy do czynienia. Słaba, bezradna kompletnie Europa, która przez lata doprowadziła do tego, a teraz wpada w płacz. Mówi, Jezu, co się stało? Tak? A z drugiej strony wchodzi taki Edek i mówi, to będzie teraz na nowo wszystko.
Tak, to zgadzam się. To jeszcze bym zestawił nawet to przemówienie Vance'a w Monachium z jego wcześniejszym wystąpieniem w Paryżu na szczycie AI, gdzie ta jego wizja, którą zaprezentował, takiego techno-optymizmu, zerwania właśnie z taką polityką tworzenia barier rozwojowych, jak to określił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, to powinno być coś, co napędza w tej chwili nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Europę. On wezwał wręcz do tego, żeby tutaj państwa Europy, podobnie jak Stany Zjednoczone, stały się rajem dla startupów sztucznej inteligencji. To jest taka właśnie odważna wizja, tak to jest też narracyjnie prezentowane, bezkompromisowa. No i w zestawieniu z tym mamy właśnie Europę, która jest zbiurokratyzowana, przeregulowana, która boi się własnego cienia, no i która nie potrafi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Znaczy nie potrafi sobie wyobrazić świata, który nie jest podtrzymywany przez Stany Zjednoczone, które jak ten atlas, ten świat niosły na swoich barkach, tak? Ten wielki, gigantyczny wysiłek był tak naprawdę podtrzymywany głównie przez Stany Zjednoczone. No i teraz jak Stany Zjednoczone mówią, no nie, to już tak nie może wyglądać, będziemy zupełnie inaczej funkcjonowali, no to Europa, a szczególnie te elity mają problem. Natomiast ja bym jeszcze tu wrócił do jednej rzeczy, bo konsekwencją tego procesu ewentualnego dojścia do władzy kontrelit w Europie, ludzi z AfD, z Frontu Narodowego, którzy może nie w tych najbliższych latach w wyniku wyborczych elekcji, ale w kolejnych mogą mieć już realny wpływ na władzę, to konsekwencje tego mogą być dla takich państw jak Polska bardzo trudne. Dlatego, że te kontrelity wydają się lepiej dostosowane do tej obecnej rzeczywistości, a to oznacza, że nie będą już też miały żadnych skrupułów, będą również skore do wykorzystania własnych mocnych stron, własnej potęgi gospodarczej, być może również militarnej, do tego, żeby realizować własne interesy narodowe. Znamy to już z przeszłości Europy i wiemy, jakie to miało konsekwencje. Kilka tygodni temu Alice Weidel udzieliła wywiadu amerykańskiemu czasopismu, portalowi American Conservative, gdzie dziennikarz, który z nią rozmawiał, amerykański, właśnie mówił, tutaj państwa europejskie powinny wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Tego oczekuje prezydent Trump. I Alice Weidel powiedziała, że owszem, Niemcy, i ona to tak przejaskrawiła, ale powiedziała, że one nie chcą być niewolnikiem Stanów Zjednoczonych. Wy, Ameryka, chcecie, żebyśmy byli bardziej dorośli, bardziej odpowiedzialni, w porządku. Tylko musicie się liczyć z tym, że my będziemy w związku z tym chcieli pójść własną drogą i podejmować własne decyzje, które nie zawsze będą się wam podobały, nie zawsze będą zgodne z waszym interesem. I te słowa bardzo dobrze pokazują, wydaje mi się, stan mentalny tych kontrelit, bo to dotyczy również Marine Le Pen i tak dalej, w innych miejscach Europy. No właśnie, państwa, i to jest paradoks, bo z jednej strony Stany Zjednoczone, administracja Trumpa napędza tą kontrrewolucję elit, ale te elity, które za jakiś czas dojdą do władzy, będą prowadziły politykę, która będzie dla Stanów Zjednoczonych stanowiła naprawdę poważne wyzwanie, bo Alice Weidel i AfD nie będą już miały żadnych skrupułów, żeby wrócić do współpracy gospodarczej z Rosją, dogadywać się również z Chinami, a nawet próbować sięgnąć po znacznie szersze wpływy i władzę w ramach Unii Europejskiej. Rozmawiamy w dniu i chyba dokładnie w czasie, bez około tam 14:30 czy 20 w tej chwili w Polsce. Rozmawiamy w czasie, kiedy toczą się rozmowy w Riyadzie, pierwsze rozmowy między Stanami i Rosją, między przedstawicielami rządów tych państw, ale o tym chciałbym na końcu, żebyśmy porozmawiali, ale teraz jeszcze chciałem właśnie o nas, teraz dojechać do Polski, tak, i do naszego regionu, bo mówi pan o tej, że ta Europa będzie inna, na pewno będzie inna, nie? Jakby na pewno to się wiele zmieni,
ale wydaje mi się, że dla Stanów Zjednoczonych dużo bardziej wygodnym właśnie partnerem niż te nowe ruchy, które się, znaczy nowe, może w Niemczech nowe, we Francji to bardzo stary jest to Zjednoczenie Narodowe, wcześniej Ruch Narodowy i w wielu innych państwach istnieją takie podobne partie polityczne. Wydaje się ułożenie współpracy z Europą, tą, która postrzega zagrożenia, która w podobny sposób, która odpowiedzialnie, dużo bardziej odpowiedzialnie patrzy na kwestie bezpieczeństwa, która inwestuje w bezpieczeństwo. No i tutaj dojeżdżamy do Polski, tak, i do północno-wschodniej flanki NATO. Czy to nie jest taki moment, który z jednej strony dla Polski jest bardzo groźny, ale z drugiej strony daje taką szansę innego ułożenia naszych relacji, powiedzenia Amerykanom: hej, zobaczcie, to tu jest nowe centrum Europy, to my tutaj razem z Skandynawami inwestujemy w bezpieczeństwo, nie oczekujemy od was tak bardzo dużo, ale jesteśmy odpowiedzialni, więc przyjdźcie tutaj, inwestujcie tutaj też, przyślijcie trochę swojego sprzętu i żołnierzy więcej tutaj, bo to wam się realnie opłaca. Z nami możecie robić realne interesy. Czy nie uważa pan, że to jest paradoksalnie również duża szansa dla Polski, chociaż no może to nie jest takie piękne i komfortowe, ale może realistycznie to byłoby całkiem niezła gra z naszej strony, gdybyśmy byli na nią gotowi. No właśnie, gdybyśmy byli na nią gotowi, ale to osobna kwestia, może najpierw skupmy się na takich kwestiach modelowych, jakby to modelowo mogło wyglądać. Bardzo byśmy chcieli, żeby ta koncepcja, którą pan redaktor przed chwilą nakreślił, która można powiedzieć czerpie bardzo wiele z ducha koncepcji Halforda Mackindera, którego znamy nie tylko jako twórcę koncepcji Heartlandu, ale również jako zwolennika podmiotowej Europy Środkowo-Wschodniej, tego pasa państw, które miały rozdzielać Rosję i Niemcy i miały stabilizować ten europejski układ sił. To wówczas po raz pierwszy w anglosaskiej myśli strategicznej zrodził się taki pomysł, żeby właśnie podtrzymywać czy też wspierać bezpieczeństwo, niepodległość tutaj tej części Europy. No i ta koncepcja cały czas gdzieś tam rezonuje w amerykańskiej myśli strategicznej. Ona się też na przykład objawiała w koncepcjach George'a Friedmana, słynnego autora i geopolityka, który napisał tą słynną książkę Następne 100 lat, gdzie przewidywał, że Polska między innymi będzie tutaj znaczącym czynnikiem siły w Europie. I my bardzo chcemy, tak? Bardzo chcemy, żeby Amerykanie właśnie tą koncepcję zrealizowali. Natomiast obawiam się, że po pierwsze nie jest to jedyna koncepcja, jedyny styl myślenia o tym, jak Amerykanie mogą być obecni w Europie. Bo koncepcja, która może wygrać, czy sposób myślenia o obecności w Europie może być zupełnie inny. I obawiam się, że Stany Zjednoczone z czasem, to może być proces, ale z czasem będą uprawiały politykę zbliżoną do tej, jaką uprawiało Imperium Brytyjskie wobec Europy. Czyli offshore balancingu, braku większego zaangażowania wojskowego w Europie, szczególnie w postaci sił lądowych, i wpływania na europejski układ sił poprzez transfery pieniędzy do sojuszników, którzy również się zmieniali w czasie, tudzież udostępniania jakichś danych wywiadowczych, no to dzisiaj Stany Zjednoczone mogłyby to robić. Transfery uzbrojenia i tak dalej, ale to jest takie zaangażowanie pośrednie, a nie bezpośrednie. I Stany Zjednoczone coraz bardziej demonstrują, między innymi to się wyraża w tym haśle no boots on the ground. Widzieliśmy to wobec Ukrainy, ale za chwilę to może być rozciągnięte szerzej, również na państwa wschodniej flanki NATO, że nie mają apetytu, żeby wikłać się w jakieś potencjalne konflikty i awantury. Dlatego chociaż naszym pragnieniem byłoby, żeby, mówiąc obrazowo, Mackinder zwyciężył, to ostatecznie może zwyciężyć offshore balancing i koncepcje, które wychodziły niegdyś od admirała Mahana, który mówił, że Stany Zjednoczone powinny oprzeć się na potędze morskiej, a to sprawia, że właśnie mogą pojawiać się i znikać w Eurazji. Tak? Wtedy w momencie, kiedy tak zdecydują, tak zdefiniują własne interesy. I obawiam się, że w tym kierunku zmierzamy. No nie jest również ostatecznie wykluczone, że nasza część Europy będzie przedmiotem negocjacji.
między mocarstwami, bo pamiętajmy, i tu odwołam się do tego, o czym mówiłem na samym początku, że immanentną cechą świata wielobiegunowego są strefy wpływów. Strefy wpływów, które są negocjowane przez mocarstwa. One często są zmienne, zmieniają się w wyniku wojen, są negocjowane przez dyplomację tychże mocarstw i nie możemy wykluczyć scenariusza, w którym faktycznie Europa Środkowo-Wschodnia będzie przedmiotem jakichś negocjacji między Rosją a Waszyngtonem, szczególnie, że Rosja sygnalizuje już dzisiaj, że nie zrezygnowała ze swoich roszczeń, ze swoich żądań wobec NATO, które sformułowała w grudniu 2021 roku, a przypomnijmy, że dotyczyły one wypchnięcia natowskich instalacji za Odrę. One nie dotyczyły tylko Ukrainy. I o to dzisiaj, jak się wydaje, o tę stawkę gra Rosja. No ale jednocześnie sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Hexet chyba 2- czy 3-krotnie powtórzył w ostatnim czasie, że Polska jest takim wzorem dla Europy, takim państwem modelowym ze względu na to, że inwestuje w obronność. Polska była pierwszym krajem, który odwiedził Hexet, czyli to też był jakiś sygnał. Czy wydaje panu się możliwe to, nie mówię o tym, że że o tym się nie wspomina, ale że możliwe to, że Amerykanie zdecydują się oddać strefy wpływów na przykład w państwach i państwa bałtyckie poświęcić, w tym sensie, że wycofają stamtąd swoje instalacje i swoje wojska? No jest to absolutnie możliwe. Oczywiście szef Pentagonu mówił te słowa, o których tutaj wspomniał pan redaktor, ale powiedział również, że Amerykanie nie będą w Europie na zawsze. Wcześniej w Europie również, w Brukseli mówił bardzo wyraźnie, zresztą w podobnym tonie wypowiadał się chyba tydzień wcześniej sekretarz stanu Rubio, że Stany Zjednoczone muszą poważnie przemyśleć swoją rolę w ramach NATO, że być może nie powinny być, jak on to określił, on the front line, ale powinny raczej być czymś w rodzaju takiego backstopu, tak? Czyli siła, która jest siłą wspierającą, tak? Ale ten główny wysiłek ponoszą Europejczycy. To już dobra, nie chodziło ale tylko to, o czym wydatki. pan mówi, przepraszam, że wejdę w słowo, to, o czym pan mówi, to jest co innego niż to, żeby oddać strefę wpływów Rosji, tak? To pan mówi o tym, no dobra, to niech Europa się tym zajmie, tam nie muszą być amerykańskie instalacje, tam mogą być francuskie, niemieckie, polskie, inne. Nie musimy tego oddawać Rosji, tylko my się tym nie zajmujmy, to niech Europejczycy tym się zajmą. Bo mamy do czynienia z różnymi możliwymi scenariuszami. To jest ten problem. I nie możemy zakładać, że scenariuszem bazowym czy wyjściowym jest scenariusz z naszego punktu widzenia najbardziej optymalny. To znaczy taki, że Stany Zjednoczone zostają w Europie, a w zasadzie nawet jeszcze przerzucą na wschodnią flankę część swoich sił z zachodu Europy, bo takie postulaty się pojawiają i one byłyby z naszego punktu widzenia korzystne. Mało tego, to się nawet może zmaterializować, ale bieg wydarzeń w tej chwili na arenie międzynarodowej wskazuje, że nawet jeżeli czasowo taka wizja mogłaby się zmaterializować, to nie jest zupełnie wykluczone, że w tej nowej, podkreślam, niezwykle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i powracającej myśli, koncepcji na temat tego, że będziemy sobie negocjować między mocarstwami warunki relacji i strefy wpływów, że za jakiś czas wygra inna koncepcja. To znaczy tego, że właśnie te jednostki zostaną w wyniku jakiegoś dealu amerykańsko-rosyjskiego wycofane, albo na przykład, że zostanie zlikwidowana instalacja w Redzikowie, która została przecież uruchomiona. Taki scenariusz absolutnie jest możliwy i rolą państwa polskiego jest przygotowywanie się na scenariusz nie ten najbardziej optymistyczny, tylko zakładać wariant negatywny. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że siły amerykańskie mogą zniknąć z Europy albo zostać znacząco osłabione, nawet nie tylko w wyniku dealu amerykańsko-rosyjskiego, ale także w wyniku bardzo możliwego konfliktu na zachodnim Pacyfiku. Bo wtedy Stany Zjednoczone mogą w bardzo krótkim czasie
opróżnić swoje magazyny tu w Europie jak również przerzucić część sił właśnie na Pacyfik, no bo będą mieli tam poważny konflikt konwencjonalny z Chińską Republiką Ludową. W związku z tym wiele wskazuje na to, że ten scenariusz, no nie tak optymistyczny z naszego punktu widzenia, albo nawet negatywny, absolutnie może się zmaterializować. I teraz możemy porozmawiać o możliwych wyjściach i strategiach, jakie państwo polskie może w związku z tym przedsięwziąć. Porozmawiajmy o tym, tak. Jak powinniśmy działać w tej sytuacji? W obecnych okolicznościach uważam, i też na ten temat ostatnio opublikowałem tekst w Strategy and Future, Polska powinna obrać kurs w kierunku samodzielności strategicznej z elementami hedgingu i zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Samodzielność strategiczna, oczywiście względna, od razu mówię, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie osiągnąć stan jakiejś autarkii, szczególnie w wymiarze bezpieczeństwa, w gospodarczym tym bardziej nie. Natomiast mówię o względnej samodzielności strategicznej, o takim stanie, jakim dzisiaj, można powiedzieć, znajduje się Turcja Erdoğana. Państwo, które już ponad dekadę temu, jak się wydaje, dobrze zidentyfikowało zmiany zachodzące w systemie międzynarodowym i dzisiaj jest to państwo, które może dokonywać projekcji siły we własnym regionie, które ma sprawną dyplomację. Widzimy w tej chwili na przykład, jaką politykę Turcja prowadzi wobec Syrii, jak jest aktywna na Kaukazie Południowym. Jest to państwo posiadające sprawne siły zbrojne i państwo, z którym właściwie wszyscy gracze regionalni muszą się liczyć. I nie wynika to tylko z położenia geograficznego samej Turcji, które oczywiście jest niezwykłym atutem, ale także ze sprawności państwa tureckiego. To jest państwo również dysponujące własnym, bardzo ambitnym przemysłem zbrojeniowym, które eksportuje swoje systemy uzbrojenia, a co jest również elementem czy narzędziem wpływu politycznego i tak dalej, i tak dalej. Polska powinna wejść na taką ścieżkę. Z tym związane jest również rozpoczęcie bardzo poważnej debaty w Polsce na temat posiadania własnych zdolności nuklearnych. Od razu powiem, nie chodzi o to, żeby Polska od razu podjęła decyzję, że musimy posiadać broń jądrową, ale samo uruchomienie tej dyskusji, postawienie tej sprawy publicznej, nie traktowanie jej jako temat tabu jest już sygnałem. Koreańczycy z południa, jak chcą coś zasygnalizować Amerykanom, wytargować na przykład jakieś lepsze gwarancje bezpieczeństwa, no to pokazują badania opinii publicznej, że 70% Koreańczyków z południa, koreańskiego społeczeństwa na południu popiera wejście w posiadanie własnej broni jądrowej przez Seul. Posiadają również odpowiednie nośniki, tak, rakiety balistyczne i tak dalej, i tak dalej. I własny przemysł nuklearny. W związku z tym mamy szereg państw, które mają dzisiaj lepszą pozycję startową niż Polska do tego, żeby właśnie wejść na tą ścieżkę, czy osiągnąć stan względnej samodzielności strategicznej. Przez ostatnie 30 lat Polska rozwijała się niezwykle dynamicznie. Zresztą wiemy to dobrze, obaj rozmawialiśmy z profesorem Piątkowskim, znamy jego książkę Złoty wiek, więc wiemy, że mamy dobrą bazę. Mamy najlepszą bazę od wielu lat. Od wielu wieków tak naprawdę. Więc mamy na czym budować. Tutaj tak naprawdę mówimy głównie o blokadach mentalnych. Blokadach, które tkwią również w myśleniu polskich elit politycznych, bo to myślenie właśnie w kategorii tego, że my jesteśmy stawiani za przykład przez Amerykanów i tak dalej, ono sprawia, że my gdzieś, polska klasa polityczna z tyłu głowy ma, że Amerykanie może teraz troszeczkę zmieniają swój stosunek do Europy, ale może nas będą lubić trochę mniej, ale będą nas lubić. Zostaną tu i w ogóle ten koncepcja Mackindera wygra i oni postawią na Europę Środkowo-Wschodnią i tak dalej. Elementem samodzielności strategicznej jest między innymi również zmniejszenie zależności wojskowej od Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że to zawsze jest, a już w najbliższych latach na pewno będzie potencjalna dźwignia nacisku również na polskie władze. Z której i tu Stany Zjednoczone nie będą miały żadnych skrupułów, żeby, jeżeli tak zdefiniują swoje interesy, żeby z tej dźwigni korzystać. Więc czas najwyższy. Korzystały w różny sposób, tak? Już ambasadorowie, kolejni tak. byli do tego wykorzystywani, a podejrzewam, że obecny również będzie tutaj dynamiczny.
Będzie absolutnie cały czas funkcjonował w tej tradycji, bo przyzwyczailiśmy po prostu Amerykanów do tego, że w ten sposób można z nami rozmawiać i załatwiać sprawy. Więc tu mamy największa praca, jaką musimy wykonać, to jest tak naprawdę praca nad zmianą naszych map mentalnych, naszego myślenia o samych sobie, o naszej roli. I tu jest kolejny element, czyli hedging, to znaczy my nie możemy w tej chwili przeszarżować. Co to I znaczy? od razu... Proszę wytłumaczyć, co to znaczy hedging. W tym... Hedging to jest akurat słowo zaczerpnięte ze słownika inwestycyjnego. To jest taka sytuacja, w której my nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka. Jak inwestujemy, to staramy się równomiernie rozkładać to ryzyko inwestycyjne, tak, żeby potem nie stracić zbyt wiele. I przenosząc to na język polityki, można powiedzieć, że jest to pewna forma polityki wielowektorowej. I teraz mam wrażenie, że właśnie to myślenie w kategoriach, że jeżeli my się Amerykanom zaprezentujemy jako ten najlepszy sojusznik, prymus w NATO, to poprawi naszą pozycję. Obawiam się, że może być odwrotnie. To znaczy to pokazuje Amerykanom, że w zasadzie my uprawiamy politykę bezalternatywną. Zakomunikowanie przez polskie władze Amerykanom, że my mamy różne opcje, na przykład jesteśmy w stanie w ramach Unii Europejskiej wspierać, nawet jeżeli miał być to tylko blef, ale wspierać pewne pomysły ściślejszej integracji, które są formułowane na Zachodzie, również w wymiarze wojskowym, czy też jesteśmy nie tak sceptycznie nastawieni do współpracy między Unią Europejską a Chinami w obszarze handlowym i gospodarczym, to również są sygnały wobec Waszyngtonu, czy właśnie rozpoczęcie tej debaty na temat zdolności nuklearnych. To jest hedging, to jest też element hedgingu, czyli tworzenia sobie pola manewru w rozmowach. Bo jeżeli my sobie takiego pola manewru nie stworzymy, no to dlaczego mieliby Amerykanie nam z czegokolwiek ustępować, skoro my i tak robimy to, czego oni od nas oczekują. Więc jeżeli polska klasa tego nie zrozumie, że w tej chwili musimy po prostu tworzyć sobie tam, gdzie to możliwe, dźwignię nacisku na Amerykanów również, no to bardzo trudno nam będzie w sposób podmiotowy, oczywiście zachowując te proporcje, no, które zawsze będą różne między nami a Amerykanami, trudno nam będzie po prostu prowadzić jakkolwiek podmiotowe rozmowy. Czy elementem tego może być to, co zdarzyło się wczoraj w Paryżu podczas spotkania tych grupy europejskich liderów, kiedy mowa była o zaangażowaniu w Ukrainie militarnym, o wysłaniu wojsk do misji stabilizacyjnej, kiedy polski premier powiedział na początku, że jakby nie wyobraża sobie wysłania polskich wojsk wprost, że możemy to wspierać gdzieś tam z tyłu. Czy to może być element jakiś taki negocjacyjny, czy rzeczywistość jest dużo bardziej prosta i banalna, że to jest kampania wyborcza w Polsce, Donald Tusk wspiera Rafała Trzaskowskiego, większość Polaków pewnie nie byłaby szczęśliwa, że wysyłamy wojska, w związku z tym krajowa polityka i tak jest ponad wszystkim, nawet w momentach potężnych zagrożeń. No, obawiam się, że tu polityka krajowa była pierwszym punktem odniesienia. To znaczy w tej chwili jakakolwiek deklaracja na temat wysłania polskich sił nad Dniepr mogłaby się zakończyć absolutnie tragicznie, ponieważ w polskim społeczeństwie nie ma gotowości do tego, żeby coś takiego zaakceptować. No, to jest też również pokłosie tego, że de facto politycy również w ogóle na ten temat nie rozmawiają. Znaczy ta debata się toczy w środowiskach eksperckich, ale my nie słyszymy, żeby politycy w ogóle na ten temat dyskutowali, a powinni, bo to jest polityka przez duże P, która już wróciła i nie da się od tego abstrahować i zajmować się tylko tematami trzeciorzędnymi. Natomiast ta decyzja, jeżeli zostanie utrzymana, no jest decyzją prawidłową, dlatego że kontyngent sił, który miałby stabilizować Ukrainę i miałby mieć jakikolwiek realny wpływ, to jest taki kontyngent, o jakim mówi prezydent Zełenski. 150-200 tysięcy żołnierzy. Europa w tej chwili nie posiada realnych sił, które mogłaby wystawić w takiej liczbie, a nawet gdyby jakimś cudem się na taki wysiłek zdobyła, to nie odbyłoby się to kosztem bezpieczeństwa i wypełniania wymogów, które nakładają plany regionalne NATO.
Bo przecież to nie jest tak, że państwa Europy Zachodniej dysponują olbrzymimi siłami zbrojnymi i olbrzymimi również możliwościami mobilizacyjnymi. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga i właściwie najważniejsza jest taka, że wysłanie tych sił bez amerykańskich gwarancji sprawia, że Amerykanie w razie rosyjskiej prowokacji albo ataku na taki kontyngent mogą umyć ręce i powiedzieć: to nie jest terytorium NATO, to nie są siły objęte artykułem 5, w związku z tym to jest wasz problem. A pokusa ze strony Rosjan, żeby przetestować reakcje państw europejskich, gdyby one wysłały tam swoje kontyngenty, będzie olbrzymia, bo Rosjanie będą sobie mogli wybierać à la carte. A może spróbujemy zaatakować polski kontyngent tylko. No i jak zareagują Francuzi i Brytyjczycy? Wypowiedzą nam wojnę? Czy rozpocznie się jakaś dyskusja, jakaś kłótnia wewnątrz NATO, która już w ogóle pogrąży ten sojusz i będziemy mieli kaskadowy efekt upadku Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego? To Ale czy nie... Mhm. Przepraszam, nie, proszę dokończyć. Właściwie wysłanie tych sił, moim zdaniem, byłoby bez amerykańskich gwarancji, bez zaangażowania Amerykanów, byłoby wielkim prezentem dla Rosji tak naprawdę. A czy nie uważa pan, że to właśnie powinno być elementem negocjacji? Znaczy powiedzeniem, dobrze, my jesteśmy gotowi wysłać swoje wojska pod warunkiem, że tam będą też wojska amerykańskie. Przynajmniej, że że Ameryka w jakiś sposób będzie tam obecna, czego tak do końca moim zdaniem nie możemy wykluczyć, bo mnie się wydaje, że na razie to jest taka mgła, tak? To są początek negocjacji i padają bardzo różne radykalne oświadczenia, co wcale nie znaczy, że się z nich któraś ze stron z któregoś z tych oświadczeń nie wycofa. Już przecież kilka razy nawet Hexet mówił, że on wcale nie mówił, znaczy, że on to powiedział, ale że to tak nie wiadomo, czy to tak będzie na pewno. Może miał chwilę szczerości. Te chwile szczerości, jeśli chodzi o polityków, są niezwykle cenne, bo zwłaszcza, że jest niedoświadczony, więc jeszcze nie jest świeży, prawda, więc nie panował nad wszystkim, ale mówię o tym, że jakby my dzisiaj jesteśmy w takim dużym stanie takiego wzmożenia, obaw, czy jak to woli, histerii uzasadnionej, ale ja myślę, że te negocjacje jeszcze mogą w bardzo różnych kierunkach pójść. I dlatego uważam, że czy nie powinniśmy tutaj tym grać i nie wykluczać, że to się tak stanie, no bo jeżeli my chcemy mieć wpływ na to, co się będzie działo w Ukrainie i jeżeli chcemy mieć wpływ w Ukrainie po wojnie, no to też jak wycofamy się zupełnie, no to też jakby sami z tej gry się wypiszemy. Polska i tak ma olbrzymią rolę do odegrania i właściwie bez Polski nie dałoby się utrzymać jakiejkolwiek logistyki, która miałaby obsługiwać tego typu operacje, więc tutaj absolutnie rację mają minister obrony Kamysz, jak również premier Tusk, wskazując, że Polska ma olbrzymią rolę do odegrania w zakresie logistyki i to jest rzecz kluczowa, jak również sam fakt, że my jesteśmy na pierwszej linii frontu, to znaczy zarówno mamy obwód kaliningradzki, mamy sytuację niestabilną na granicy z Białorusią, więc my już ponosimy spory ciężar tak naprawdę stabilizowania tej sytuacji i odpierania tak naprawdę agresji hybrydowej, którą Rosja i Białoruś prowadzą wobec Polski. Więc my jesteśmy już zaangażowani tak naprawdę w tą szerszą rozgrywkę, która się odbywa. Co do negocjacji, to zdaje się Marek Budzisz sformułował parę tygodni temu takie postulaty, które moglibyśmy również właśnie w ramach negocjacji przedstawić Amerykanom i dopiero pod takimi warunkami Polska mogłaby rozważyć jakiekolwiek większe zaangażowanie na Ukrainie. No to jest wypowiedzenie aktu stanowiącego Rosja-NATO. To jest kwestia nuclear sharing, tak, i ewentualnego włączenia Polski. Ja bym poważnie również rozważył rozpoczęcie rozmów z Amerykanami na temat tego, żeby rozwijać własny program jądrowy w Polsce pod amerykańską kryszą. Skoro znajdujemy się w nowych realiach i Amerykanie chcą usamodzielnienia sojuszników, no to proszę bardzo, to rozmawiajmy o warunkach tego. Więc tak, jak najbardziej ja bym rozpoczął takie rozmowy. Oczywiście nie deklarował niczego, natomiast w tej chwili znajdujemy się w takiej sytuacji, gdzie naprawdę trzeba grać.
To znaczy trzeba mieć przemyślaną strategię i wiedzieć, co można wytargować i znać również swoją wartość w tych rozmowach. No i tutaj dochodzimy do rzeczy, która jest najbardziej fundamentalna, to znaczy, czy polskie instytucje, państwa polskiego, całe państwo polskie z jego elitami są w ogóle w stanie prowadzić taką grę. Czy one również nie są elementem końca historii i właściwie dziećmi końca historii. Niewiele różniącymi się od tych elit, które z takim wielkim oburzeniem słuchały wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, a później, no właśnie, płakały nad historią, nad własnym dziedzictwem, które kruszeje i eroduje w przyspieszonym tempie. To prawda, to mamy z naszymi elitami też mamy szeroko rozumianymi bardzo duży problem i chyba nie jesteśmy gotowi do takich strategicznych rozmów, planów i działań, ale zakładam, że to się zmieni. Wszyscy nad tym pracujemy, żeby to się zmieniło. W czasie, kiedy rozmawialiśmy, tu podejrzałem, zakończyły się już rozmowy w Riyadzie i w zasadzie z tych pierwszych informacji, które tu podejrzałem, wynika, że Rosjanie zażądali wycofania się NATO z deklaracji z 2008 roku, że kiedykolwiek chce przyjąć w przyszłości Ukrainę i że termin, że owszem, był sukces i tak dalej, ale nawet, że nie ustalono terminu kolejnego spotkania Putina z Trumpem, że miało się początkowo odbyć w przyszłym tygodniu, ale ten termin jest jeszcze nieznany, z czego tu bardzo ryzykuję, mówiąc to, bo tylko rzuciłem okiem, może wynikać tak naprawdę, no, że to były bardzo wstępne rozmowy, z których jeszcze nic nie wynika. Czy pan uważa, że to Rosja ze Stanami Zjednoczonymi dogadają, jak ta wojna ma się zakończyć, czy w tym procesie będą jeszcze, poza oczywiście Ukrainą, która zapewne będzie jednak doproszona, czy w tym procesie też wezmą udział jednak Europa i Chiny? To najpierw może co do Europy. Ja w ogóle na miejscu Rosjan optowałbym za tym, żeby zaangażować państwa europejskie, ale żeby stworzyć dwa kanały. To znaczy jeden kanał to będzie kanał bezpośrednich rozmów Moskwa-Waszyngton, a będzie drugi kanał, w którym będą zaangażowane państwa europejskie. To jest w ogóle wielki problem. Kto miałby reprezentować Europę tak naprawdę? I jeszcze w ogóle jest Wielka Brytania, więc jak to wszystko ze sobą połączyć, pożenić? Samo w sobie jest to już tutaj problemem. No ale zakładając, że coś by się tutaj urodziło, no to na miejscu Rosjan bym to zrobił, dlatego że i byłbym za tym, żeby zaangażować Europę, dlatego że to jest szansa na sianie zamętu. I szczególnie jeżeli mamy kanał dwutorowy i podsycanie niepewności, wrzucanie różnego rodzaju informacji, które będą podsycały niepewność co do tak naprawdę ostatecznego stanowiska. Weszliśmy w fazę, która sprawia, że w której Rosja będzie się czuła bardzo dobrze. Wiele można powiedzieć o Federacji Rosyjskiej, wytknąć jej różne słabości, ale jednego nie można powiedzieć o Federacji Rosyjskiej, że ma słabą dyplomację. Siergiej Ławrow jest na swoim stanowisku, jeśli się nie mylę, od 2004 roku. To jest człowiek chodząca instytucja. Jest uosobieniem imperialnej dyplomacji, pamięci instytucjonalnej Federacji Rosyjskiej. Człowiek, który zjadł zęby na rozmowach z przedstawicielami innych mocarstw. Zatem w tej fazie Rosjanie mają spore argumenty. Ich dyplomacja Związku Radzieckiego, wcześniej imperialnej Rosji, teraz Federacji Rosyjskiej, jest atutem, jest bardzo dużym atutem, zatem Rosjanie myślę, że będą tutaj rozgrywali, czy weszli w taką fazę rozgrywki, w której faktycznie czują się pewnie. I właściwie już dzisiaj osiągnęli całkiem sporo, to znaczy już dzisiaj są, czy zaczynają być traktowani jako niezbędny element architektury bezpieczeństwa w Europie, o czym zresztą powiedział chyba parę godzin temu szef Rady Europejskiej, Costa. Powiedział, że właśnie będziemy rozmawiać, czy musimy rozmawiać z Rosją o europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Więc już w tym sensie Rosja osiągnęła pewne korzyści na samym początku tych rozmów. A czy jeszcze wracając do mojego pytania, czy uważa pan, że do tych rozmów w pewnym momencie
wezmą w nich udział, znaczy czy w rozmowach pośrednio, czy bezpośrednio, ale na ten ostateczny wynik będą miały również wpływ Chiny? Moim zdaniem to jest największe pytanie roku 2025. Co Chiny w ogóle zrobią w tym, jak będą miały wpływ na ten konflikt? Czy chciałyby się zaangażować? Myślę, że tak, dlatego że z punktu widzenia polityki zagranicznej, szczególnie wobec globalnego południa, ale także wobec Europy, byłoby to narracyjnie i PR-owo bardzo dobry krok z punktu widzenia Pekinu, który mógłby się zaprezentować no właśnie jako ten broker pokoju, jako mocarstwo, które jest zainteresowane podtrzymywaniem międzynarodowego porządku i tak dalej. Skoro o tym mówimy, to tuż po przemówieniu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wystąpił szef chińskiej dyplomacji, Wang Yi, który właśnie mówił o tym, że Chiny są zainteresowane utrzymaniem globalizacji, utrzymaniem prymatu prawa międzynarodowego, że absolutnie tutaj Chiny są stabilnym i odpowiedzialnym, można powiedzieć, członkiem społeczności międzynarodowej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ewentualny udział i zaangażowanie Chin idealnie wpasowałoby się w tą politykę, w strategię, którą Chiny w tej chwili realizują wobec świata. Jakby pan określił ten moment historyczny, w którym jesteśmy, żeby podsumować tę naszą rozmowę? Znajdujemy się w międzyepoce. Znajdujemy się już poza jednobiegunową chwilą i zmierzamy w kierunku nowego kształtu, nowego systemu międzynarodowego. Czy on będzie wielobiegunowy, jak się wydaje, czy będzie dwubiegunowy, tego jeszcze nie wiemy. Ale znajdujemy się w okresie przejściowym, w okresie no właśnie wykuwania się nowego ładu międzynarodowego i globalnego chaosu. Czy on musi, ten moment przejściowy, żeby ułożyło się coś na nowo, musi się zakończyć wojną? Czy to nie jest wcale, nie ma takiego fatum, które wisi, że to musi się tak zakończyć? Nie jest to przesądzone. Natomiast historia mocarstw, historia kształtowania się różnych systemów międzynarodowych i tych zmian systemowych uczy, że prawdopodobieństwo wystąpienia globalnego konfliktu jest bardzo duże. Do pewnego stopnia to zagrożenie mityguje obecnie obecność broni jądrowej, dlatego że ewentualne konsekwencje takiego konfliktu mogły być tragiczne dla całego świata, jak również dla mocarstw, które są wiodącymi graczami i siłami sprawczymi w tej rozgrywce. Dlatego istnieje takie zagrożenie, należy je poważnie brać pod uwagę, natomiast absolutnie nie jest to w żaden sposób przesądzone, że obecna rozgrywka zakończy się III wojną światową. Bardzo panu dziękuję. Marek Stefan był gościem Układu Otwartego. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. W tej rozmowie to wszystko. Czekam na wasze komentarze. Napiszcie, jak wy oceniacie, w jakim momencie historycznym jesteśmy, czym to może się zakończyć i jaką politykę, jaką strategię powinna mieć Polska, powinna zbudować, jaką politykę powinna prowadzić. Czekam na państwa komentarze. Bardzo dziękuję, że jesteście z Układem Otwartym. Subskrybujcie, w prawym dolnym rogu jest taki przycisk subskrybuj, możecie nacisnąć i wtedy będziecie otrzymywać informacje o wszystkich programach, a jeśli uważacie, że warto, jeśli podobają wam się te rozmowy i chcecie, żeby ten program istniał, był dalej niezależny, to wspierajcie go na patronite.pl, bo to dzięki państwa wpłatach, państwa wsparciu ten program istnieje, dzięki temu mogę pokryć wszystkie koszty, więc to jest niezwykle ważne. Bardzo dziękuję, do następnego razu.